Cześć wszystkim, witam na kanale Master Krzych. Dziś tematem odcinka będą problemy związane z uruchomieniem silnika. Przyczyny problemów z odpalaniem omówię w takiej kolejności, że będzie to od takich najprostszych rzeczy i w razie czego przy wymianie najtańszych do tych najdroższych i bardziej skomplikowanych. A więc tak, problemy będą omawiane na moim samochodzie, na Audi A4B6 z silnikiem 1.8 turbo, ale tyczy się to większości samochodów z silnikiem benzynowym. Pogoda jak zawsze nie dopisuje, no ale trudno. Ok. Pierwszą taką rzeczą do sprawdzenia jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Objawami awarii takiego czujnika mogą być m.in. podwyższone obroty silnika, zwiększone zużycie paliwa, trudności z uruchomieniem silnika, właśnie główny temat, nierównomierna praca silnika, gaśnięcie pojazdu podczas ruszania, wyższa zawartość tlenku węgla w spalinach. Także jest to bardzo ważna rzecz w samochodzie. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej nie tylko pokazuje nam, jaka jest temperatura cieczy na zegarach, na wskaźniku, ale także pełni bardzo ważne funkcje, takie jak wysyła do komputera, do sterownika silnika informacje, aby ten mógł ustalić skład mieszanki paliwowej. Dodatkowo zmienia też przez to sterownik czas wyprzedzenia kąta wtrysku i zapłonu. Także jest to bardzo ważne, aby on działał prawidłowo. Głównym też takim objawem uszkodzonego czujnika może być to, że na zegarze od temperatury, o właśnie tu, ta temperatura nam skacze. Może nie pokazywać 90, może późno wstawać, może spadać, świrować. Także to jest taka pierwsza informacja dla kierowcy, żeby się tym zająć. Również te skoki temperatury może powodować termostat. Dobra, gdzie znajduje się takowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej? Czujnik ten zazwyczaj znajduje się z tyłu silnika i jest on wpięty w taki kruciec. Jak widzicie, u mnie jest to zielony czujnik 4-pinowy. Jeśli chodzi o wymianę, ja wymieniłem tylko na oryginalny. Kiedyś w Passacie miałem podobny problem. Wstawiałem zamienniki droższe, tańsze, niby oryginały z Allegro za 50-60 zł. To nie działało, to nie działało. Teraz w Audi po prostu zamówiłem z serwisu. Czujnik kosztował mnie ponad 200 zł, ale wszystkie parametry się zgadzają. To, co pokazują zegary, jest jota w jotę. To, co pokazuje VCDS, samochód pali od strzała, czy to jest zimny, czy ciepły. Także jednak co oryginał, to oryginał. Jak sprawdzić sobie taki czujnik? Najprostszym rozwiązaniem, nie wyciągając go, bynajmniej ja tak robiłem, jest po prostu podpięcie się komputerem. Jeśli mamy VCDS-a, wchodzimy sobie w silnik, bloki pomiarowe. Ja tam sprawdzałem w grupie 4 i jest to na 3 pozycji właśnie pokazane. I sprawdzałem sobie, co pokazuje VCDS i co pokazują zegary. Jeśli miałem duże różnice, no to znaczy, że coś już jest nie tak. U mnie był taki problem, że przychodziłem po nocce, po pracy, wsiadam w auto, chcę odpalić, auto nie odpala. Podpinając się komputerem, na dworze było minus 8 stopni, a czujnik temperatury w VCDS-ie pokazywał mi wartości, w zasadzie skakał od 60 do 80 stopni. Także nie było prawa, nie było mowy, aby on podał sterownik prawidłową mieszankę paliwa. Nie mogłem odpalić samochodu, samochód kręcił długo, dusił się, krztusił i nie był w stanie po prostu odpalić.
Jeśli będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzach, czy nagrać taki filmik, jak dokładnie sprawdzić ten czujnik VCDS-em, w jakie bloki pomiarowe wejść. Później można wejść też w zestaw wskaźników, porównać tam kilka wartości właśnie, czy za bardzo nie odbiegają. Napiszcie, jeśli będziecie chcieli, jakie inne jeszcze filmiki będziecie chcieli, żebym nagrał. Dobra, drugą podstawową rzeczą, która stwarza problemy przy odpalaniu, jest filtr paliwa. Tak, wydaje się, że to jest dosyć prosta rzecz, ale nie w przypadku tych silników 1.8 turbo i Audi. Filtr ten oryginalny posiada w sobie taki zaworek zwrotny, przez co dla mnie musi być tylko oryginalny, żaden inny zamiennik nie działa dobrze. Też właśnie wymieniałem na różne, miałem Filtrona, miałem Mana, aż w końcu oryginalny Audi działa prawidłowo. Możemy sobie zmierzyć ciśnienie na listwie wtryskowej. Prawidłowe przy postoju powinno wynosić około 3,5 bara, przy obciążeniu 4 bary. Bardzo często pewnie jak wymienicie filtr na jakiś zamiennik czy coś, możecie słyszeć takie jakby buczenie, brzęczenie z tego filtra, także to nie jest jego prawidłowa praca, on powinien pracować cicho. Następną rzeczą taką, która przyczyni się do nieprawidłowego odpalania silnika, długiego kręcenia, jest to, jeśli mamy gaz w samochodzie, to potrafi reduktor puszczać ten gaz w kolektor dolotowy i przy porannym odpaleniu albo dłuższym postoju po prostu musimy długo kręcić, zanim on przepali tą całą mieszankę i zanim nam odpali. Aby wyeliminować problem gazu, idziemy sobie wieczorem do auta, zakręcamy zawór na butli, wypalamy całą zawartość, to co zostaje w układzie, w rurach, aby silnik się przełączył na benzynę, zostawiamy autko i rano przychodzimy i próbujemy odpalić. Jeśli wtedy autko nam odpali prawidłowo, bez zająknięcia, oznacza to, że właśnie winowajcą może być reduktor, który puszcza gaz, bądź wtryski. Dlatego nam zalewa silnik i on nie może łatwo odpalić. Następnym problemem, który może nam kolidować z odpalaniem samochodu, jest czujnik położenia wału. Objawami uszkodzonego czujnika położenia wału może być zapalenie się kontrolki check engine na desce rozdzielczej, ogólnie problem z uruchomieniem samochodu, bądź ciężkim jego odpaleniem albo całkowitym nieodpaleniem. Miałem tak właśnie w Passacie, że ten czujnik padł i no za cholerę, na początku ciężko odpalał, raz nie, a później już w ogóle nie mogłem odpalić samochodu. Mogłem sobie kręcić, wywalić cały akumulator i nie było w stanie, żeby odpalić auto. Jakie jeszcze są objawy? Na przykład jedziemy sobie i auto potrafi sobie zgasnąć od tak. Teoretycznie niższe osiągi mogą być. Może też być podwyższone spalanie paliwa. Jak sprawdzić sobie taki czujnik położenia wału? Tak jak w przypadku tym czujnika temperatury cieczy, można go sprawdzić omomierzem, wyciągając, ale prościej i szybciej zobaczymy to na obrotomierzu. Zobaczcie. Jeśli czujnik jest prawidłowy, to przy odpalaniu wskazówka delikatnie powinna się podnosić i drgać, tak oderwać od tego. Zobaczcie to, jak to wygląda. Nie jest to prawidłowe. Widzieliście? Ona troszeczkę się podniosła, bo czujnik widział obroty i dopiero za chwilę skoczyła. Przy walniętym całkowicie czujniku ta wskazówka w ogóle by nie reagowała. Drugim sposobem jest po prostu podpięcie od kompa, i zobaczyć w blokach pomiarowych, czy pokazują się jakiekolwiek obroty silnika, czy nie.
Ostatnią taką przyczyną problemów z odpaleniem silnika będzie po prostu pompa paliwa. Często po prostu one są od nowości, nikt tego nie wymienia i ona już nie daje takiego ciśnienia. No w ogóle no jest problem z odpaleniem, z mocą silnika. Dostać się do niej jest dosyć ciężko, bo trzeba rozebrać cały bagażnik, wyjąć tą płytę z tą taką podłogę jakby zwaną, boczki i dopiero mamy taki korek. Trzeba odkręcić dwie śrubki, ściągnąć taką blaszkę zabezpieczającą i tam dopiero jest wtyczka, dwa węże idą i jest korek taki plastikowy i to trzeba odkręcić. Dopiero pod spodem pompa paliwa jest w baku razem z całym tym koszem. Ja u siebie tak samo wymieniałem pompę. Na początku kupiłem po prostu tani wkład, bo potrzebowałem auto na już. Nie mogłem czekać, aż zanim mi przesyłka przyjdzie z internetu i kupiłem, nie wiem, tam za 150 zł bodajże jakiś zamiennik i uwierzcie mi, że auto mi nawet nie odpaliło. Nie wiem, czy to tak słabo działa, czy o co tu chodzi, ale no naprawdę nawet mi nie odpaliło. Dopiero byłem zmuszony pożyczyć auto. W międzyczasie zamówiłem w promocji cały zestaw heli razem z koszem. Chciałem WDO, ale WDO kosztuje około 1000 zł. Także no wtedy nie mogłem sobie na to pozwolić. Zamówiłem w fajnej cenie zestaw heli razem z koszem. Zamontowałem. Montaż jest dosyć problematyczny, bo trzeba się tam trochę nagimnastykować i nakombinować. Ale założyłem to i auto od strzała odpaliło. Także no coś w tym jest, że układ paliwowy w Audi musi być niestety oryginalny. Zamienniki widocznie nie działają, bądź działają nieprawidłowo. Tak więc jeśli na samym początku wykluczyliśmy akumulator i świecę, no to te właśnie przyczyny mogą mieć związek z naszym nieodpalaniem samochodu bądź ciężkim odpalaniem. No jest tego trochę, no ale układ paliwowy w Audi w silnikach 1.8 turbo no niestety jest wrażliwy na to. Dobra, jeśli będziecie chcieli, jakie filmy mam jeszcze nagrać, piszcie w komentarzach. Jeśli znacie jeszcze jakieś problemy związane, możecie dopisać. Ja uaktualnię film, bądź nagram jakąś drugą część. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, oglądajcie inne filmy. Kanał się będzie rozwijał. Będę Wam dostarczał jeszcze więcej informacji. A teraz dzięki wielkie szerokości przyczepności. Cześć!